Witam. Dzisiaj jesteśmy na takim wyjeździe integracyjnym razem z całą szkołą, z całym moim kampusem, gdzie uczę. Jesteśmy w takim miejscu, które się nazywa Survival Island. Właśnie teraz mieliśmy jakieś takie zabawy, jakieś tam wspinanie się po górze i mieliśmy też takie bieganie po torze z przeszkodami. Fajna zabawa w sumie. Niestety wyszło tak, że jestem tutaj jako jedyna osoba zagraniczna, to znaczy spoza Chin. Wszyscy inni nauczyciele z Ameryki, z RPA i z Anglii niestety jakimś cudem nie przyjechali tutaj, więc jestem tylko ja i cała 20 czy 30 osobowa grupa Chińczyków. Jesteśmy w takim miejscu, które jest położone niedaleko świątyni Hongluo, która jest w północnej stronie Pekinu. Jesteśmy właściwie już poza miastem, to znaczy teoretycznie jest to Pekin, a praktycznie są tutaj już takie wiejskie bardziej okolice. A tutaj jest nasz hostel, czy jakaś taka po prostu noclegownia, gdzie spędzamy dzisiejszą noc. I co ciekawe, fajny widok jest tutaj, a tam widać jedną z sekcji Wielkiego Muru Chińskiego. A tak natomiast wygląda hotel, znaczy pokój w hotelu. Tam jest balkon. Tutaj są 2 łóżka, pokój dwuosobowy i całkiem w porządku łazienka. A to jest hall. Tutaj w hotelu w ogóle ciekawy system budownictwa jest, bo ta skała, która tutaj jest za mną teraz, ona jest naturalną skałą. To nie jest żadna sztuczna skała, ani nic takiego, bo ten cały budynek tutaj postawiono po prostu przy skale i jedna ze ścian budynku jest skałą. No i teraz po zameldowaniu się w hotelu pora iść na obiad. Skończył się obiad, no to od razu pora była przyjść tutaj i tutaj będzie się kolejny grill oraz karaoke. Właśnie zapalili tutaj wielkie ognisko i wokół tego ogniska się tańczy, jest tutaj muzyka, teraz jakiś style leci koreański, ale tak to puszczają głównie chińską muzykę taką do tańczenia. No i jest już ranek drugiego dnia. Niestety pogoda dzisiaj nie bardzo dopisuje, bo zaczęło padać, znaczy padało rano, teraz trochę o 8 już przestało i jest lepiej. Natomiast dzisiejszy dzień będzie bardziej atrakcyjny tak wizualnie, bo idziemy właśnie na świątynię Hongluo, więc mam nadzieję, że widoczki będą ciekawsze. Chciałem w ogóle rano jeszcze o 6 wstać i pójść tutaj na tę sekcję muru chińskiego. To jest Qinglongxia, czyli Black Dragon Gorge, czy wąwóz Czarnego Smoka. Ale deszcz wtedy strasznie padał, więc nie poszedłem. No ale za to dopisałem to do listy miejsc do odwiedzenia, więc na pewno kiedyś tam pójdę. Może jakiś poniedziałek, jak będzie cały dzień wolny. Właśnie dojechaliśmy tam na tamtą górę, teraz się będziemy wspinać. Ciekawe ile czasu zajmie. Nie najlepsza w sumie pogoda, pada taki kapuśniaczek i temperatura wynosi około 18, może 17 stopni. Chociaż z drugiej strony to może nawet i lepiej, bo jutro ma być już 36. Mały budyneczek tutaj wygląda na główny budynek świątynny. On się tak naprawdę niczym nie wyróżnia i ta świątynia nie jest ani ładniejsza, ani ważniejsza od innych świątyń w okolicy Pekinu, ale no nie wiem, ale jest jakąś taką ważną i popularną destynacją dla tych turystów, którzy tutaj przyjeżdżają.
No i także wspinają się na górę, która jest zaraz za świątynią. Te czerwone wstążki to są życzenia napisane przez Chińczyków. Piszą życzenia na takiej tasiemce i potem wieszają to tutaj. No i mają nadzieję, że to się wszystko spełni. Podobno świątynia ma taką moc. Tutaj zaczynają się schody pod górę i ostra wspinaczka. Częstą ofiarą składaną Buddzie, oprócz kasy oczywiście, jest jedzenie. Tutaj na przykład za mną jest jakieś ciasteczko. Czasami natomiast można spotkać nawet ludzi dających jakieś Oreo czy stickersy w ofierze. Tutaj też jest ciasteczko. I tutaj też. Nawet dwa tutaj. Ktoś był bardzo szczodry. Ale pomysł na biznes. Za 2 juany można sobie uderzyć w dzwon. Chodzenie po schodach. Chyba z 1000 schodków tutaj jest tak. Jeden po drugim. Normalnie jak wejść na 30 piętro chyba wieżowca. A oto dosyć niespodziewany koniec. Okazało się, że sam szczyt góry jest zamknięty. Tutaj ten budyneczek za mną jest rekonstruowany, czy coś takiego. Nie ma innego przejścia, więc dzisiaj trzeba sobie odpuścić wejście dalej. Ale stąd widoki też są fajne całkiem. Pierwszy raz tak właściwie się spotykam z zamkniętą górą jakąkolwiek. Tak śmiesznie to brzmi. Zamknęli górę. Trudno. Jeszcze w dodatku teraz deszcz się coraz gorszy robi, więc trzeba się schronić gdzieś pod daszkiem. Na przykład tutaj. Tutaj mamy natomiast taki zjazd na krzesełkach, który pewnie jest strasznie drogi. Przypuszczam, że pewnie z 50 czy 80 juanów, a zjeżdża się pewnie z minutę, podczas gdy schodzi się po schodach 10 minut, więc... Argumentem za tym, żeby nie zjeżdżać kolejką, jest właśnie to, co za mną stoi. Jest tutaj takie miejsce, taki park, gdzie jest 500 pomników takich właśnie, a tutaj gostków. Oni się nazywają Arahant i to jest w buddyzmie osoba, która osiągnęła stan oświecenia, czy też nirwany. I tutaj w tej okolicy właśnie się znajduje ich 500. 500 takich samych, no nie do końca takich samych, ale 500 statu arahantów. Ciekawy widok i dosyć to robi fajne wrażenie, bo idzie się, schodzi się z tej góry, tutaj jest las i po prostu w środku lasu sobie stoją całe morze takich właśnie statu. Tutaj mamy mapkę tych wszystkich arahatów. Każdy z nich ma swój numerek. Jak na przykład ten tutaj jest 251. A tu obok 253. 252. No, 500. No i z powrotem już na dole w świątyni. Tutaj w ogóle w ogrodzie tym świątynnym jest całkiem sporo bambusów. Bambusy raczej nie rosną w Pekinie, jest parę miejsc, gdzie można je znaleźć. Także tutaj w tej świątyni jest ich sporo. A tak ogólnie to pogoda, ten klimat, który panuje w Pekinie, nie sprzyja bambusom. Jest tutaj zdecydowanie zbyt sucha, one potrzebują deszczu, potrzebują wody więcej niż to, co tutaj jest. Teraz obecnie jest czerwiec i to jest taki sezon bardziej deszczowy. Dosyć często deszcze tutaj padają w czerwcu czy w maju. Rok temu była nawet taka mini powódź, ale tak ogólnie to przez większą część roku deszczu jest niedużo. Pada na jesień, pada na wiosnę, ale poza tym to niewiele.
Ten lasek bambusowy, który tutaj jest w tej świątyni, powstał 700 lat temu ponad. To była jeszcze dynastia Yuan. I później, gdy cesarz z dynastii Qing przyszedł tutaj zobaczyć ten las, bardzo mu się spodobał i kazał wszystkim tym pracownikom tutaj bardzo się o niego troszczyć. I od tamtego momentu nazywany jest cesarskim lasem bambusowym. I jeszcze co ciekawe, ten las był pierwszym lasem bambusowym w północnych Chinach. No i pora do domu wracać. A, tutaj z tej strony jest fryzjer uliczny. Ciekawe, że jeszcze ktoś takiego coś robi. I 1,5 dnia mnie tutaj nie było, a co tutaj się przez ten czas wydarzyło w okolicy. W budynku, w którym jest moja szkoła, nagle chyba zarząd dzielnicy postanowił oczyścić te szyldy reklamowe, szyldy przy wejściach do restauracji, do sklepów i do miejsc, które tam się znajdują. A wydaje mi się, że po prostu powiedzieli, że brzydko to wygląda i że muszą się do jakichś standardów wszyscy dostosować, więc to nie tak w sumie jest, że w Chinach jest taka wolność wszystkiego i trochę się teraz to zmienia i rząd bardzo się wziął za oczyszczanie miasta. Nie wiem, czy to dobre sformułowanie, ale głównym celem tego jest to, aby miasto wyglądało jak takie bardziej zorganizowane zachodnie miasto. Teraz na przykład w okolicach Sanlitun, czyli takiej okolicy, gdzie jest taka cała masa sklepików firmowych, głównie adresowana dla jakichś bogatych ludzi. Tam jest też trochę takich restauracji prowadzonych przez małe rodziny, jakieś takie rodzinne biznesy. One są już tam od pokoleń, ale nie podoba się to rządowi, bo one nie wyglądają jakoś bardzo pięknie. Są bardzo klimatyczne te okolice, ale ostatnio stawia się na wyczyszczenie tego wszystkiego i w tym celu zmienia się przepisy tak, aby ci ludzie nie mogli dostać licencji na przykład na prowadzenie swojego biznesu. No i zamykają te sklepiki i powstają tam jakieś, nie wiem w sumie co nam powstaje, no ale są zamykane i pewnie tereny będą przeznaczone pod budowę jakichś sieciówek pewnie, jakieś McDonaldy i tak dalej. I być może nie w takim stopniu, ale dociera to wszystko także i tutaj, do północnych dzielnic Pekinu. Dlatego może te wszystkie prace remontowe też trwają. Jeszcze jest inna sytuacja związana z ludźmi, którzy sprzedają street food, czyli jedzenie uliczne. Moja droga do domu ze szkoły zawsze wieczorami, jeszcze rok temu była pełna tych sprzedawców tego jedzenia. Można było tam kupić, no nie wiem, naleśniki różne, jakieś tam małże, ryż grillowany, znaczy smażone nudle i tak dalej. Było tego jedzenia tam do wyboru, do koloru. Teraz obecnie już od jakoś roku ci sprzedawcy wszyscy zniknęli, po prostu nie ma ich. Pojawia się policja w tamtych miejscach i patrolują okolicę, pilnują, żeby nikt tam nie oferował żadnego jedzenia, żeby nikt nie sprzedawał nic, dosłownie nic na ulicy. Myślę, że dostają ci ludzie mandaty. No i tym ludziom też jest ciężko, to co oni oferowali to było ich jedyne źródło dochodu. A teraz, no nie wiem co teraz oni robią. A tutaj za mną wczoraj w nocy był wielki pożar. Podobno 43 wozy strażackie były tutaj, które musiały to wszystko gasić. Teraz już zamknęli wszystko, nic tam nie widać za bardzo, nie można wejść. Jest tam jakieś ruiny tylko jednego budynku za tymi wszystkimi policjantami i za zamkniętą bramą. Nawet ten placyk zabaw, co tutaj był i tutaj jeszcze jakieś stoisko z jedzeniem się nie uchowało. Wszystko od tego poniedziałku jest inne. Wszystko zostaje zrównane z ziemią, dosłownie brak słów. Zamknęli tutaj nawet restaurację z grillami. Wszystkie plakaty tutaj z tego okna pozdejmowali.